O, o kurde, ciasno tutaj, ciężko mi aż wejść do tego miejsca odpoczynku, jakim jest krzesło. Cześć, siemanko, witam Was w tym zajebistym studio, małe, ciasne, ale własne. Trochę tutaj się pozmieniało, dodałem tutaj jakieś światła, tutaj, tam, także jest pięknie naświetlone. Przejdziemy od razu do tematu, a temat jest taki: buty Physique Terra Atlas. Tak, wiem, wcześniej niby robiłem taką recenzję tych butów, test, ale tak naprawdę nic nie mogłem o nich powiedzieć, bo prawie w nich nie przejechałem. I dzisiaj bardziej się skupimy na tym, jak one są wytrzymałe i co mnie denerwuje w tych butach i czy dawały radę. Przez te 2 sezony myślę, że zrobiłem w nich około 10 tysięcy, bo nie wszystkie moje ruchy na rowerze rejestruję. A poza tym chciałem trochę zmienić content, bo montowanie kolejnego filmu z Europy, z mojego Eurotripa, po prostu już trochę mi mózg przekrzywało, chyba mogę tak powiedzieć, i muszę trochę zmienić content. To nie znaczy, że tego filmu nie będzie, bo oczywiście będzie, ale czasami trzeba coś zmienić. No to jedziemy z tymi butami. Zobaczymy sobie, ile kosztują takie buty w popularnym sklepie rowerowym w Polsce. 659 zł. Ja jak kupowałem, były tylko dostępne kolory czarny, biały i taki zielony. A widzę, że teraz są jakieś nowe kolory. No ten taki jest bardzo fajny, ten różowo-zielony. No bardzo interesujący, ale on jest trochę już droższy. Widzę, że jeszcze był tutaj taki fioletowo-czarny. To jest? To nic to myślę. Nie wiem. Tutaj mamy dla porównania strony ceny z Bike In. Tutaj te czarne moje, które mam, to 450 zł, białe 420 i są zielone też w podobnej cenie. Nie ma tych takich fajnych kolorowych, jak widać. Także jeżeli ktoś uważa, że jest za drogo 600 tam ile złotych, to zawsze tutaj się może poratować. Jak widać, tutaj są jeszcze takie zestawy do tych butów. Jeżeli by nam się zepsuł ten zapinacz BOA, da się naprawić, jeśli by się zepsuło, chociaż ja słyszałem, że to się nie psuje, mi się do tej pory nie zepsuło. Tak oto wyglądają te buty po 10 tysiącach, czyli bardzo dobrze. Dlaczego się skusiłem na nie? Przede wszystkim podoba mi się ich wygląd, wysoka gumowa cholewka i system zapinania BOA. W jednym miejscu podeszwa lekko odkleiła się od cholewki, a w środku przypięcie, lekkie przetarcie w jednym bucie. Od spodu sytuacja wygląda nieco gorzej. Gumowa osłona na podeszwie lekko pękła, co częściowo jest moją winą, gdyż próbowałem tym butem wbijać śledzia do ziemi. Co do wentylacji, bo to w sumie bardzo ważna sprawa, ja myśląc, że te buty są czarne i ta cholewka jest dosyć wysoko, myślałem, że będzie gorąco i słaba wentylacja, ale wszystko jest ok. Stopa oddycha, jest, powiedziałbym, tutaj wentylacja bardzo dobra. A co do tego pokrątła BOA, to super sprawa, super rzecz, na pewno fajna rzecz, jak chcemy sobie gdzieś stanąć, ściągnąć buty, odpocząć. To jest naprawdę fajne, przewietrzyć stopę. Szkoda, że jest tylko jedno, bo wydaje mi się, że trochę za luźna jest ta stopa. Radzę sobie tak z tym, że po 15-30 minutach, kiedy już ta stopa się dobrze wpasuje w buta, to dokręcam jeszcze raz i wtedy już jest dużo lepiej. Sprawa sztywności tej podeszwy, określiłbym ją jako wysoką, tak powiedziałbym 4/5, co przekłada się do tego, że no podczas jazdy pewnie jest trochę lepiej, bo mniej może tracimy energii, siłę, no tak mi się wydaje. Ale no podczas już chodzenia to już jest słabo i w tym bucie po prostu kiedy chodzimy, automatycznie tutaj nam się przypięcie trochę za bardzo rusza ta stopa i to mnie trochę denerwowało, bo wcześniej
Miałem buty, w których nie miałem tego problemu i po prostu nie zauważałem tego. Na początku mnie to irytowało w tych butach, ale przyzwyczaiłem się i już jest ok. Jeżeli ktoś sobie myśli o jakimś bikepackingu w tych butach i że będzie chodził w nich i sobie i jeździł, to nie za bardzo trzeba mieć na zmianę. Ja sobie tak radzę, że mam sandały, bo wcześniej miałem japonki, ale sandały są jednak fajniejsze. I no, buty się nadają do chodzenia, ale tak naprawdę tylko na krótkie dystanse. No i dobra, no i kończymy już przygodę z tymi butami, przygodę, ja będę dalej w nich jeździł. Jeśli macie jakieś pytania, to walcie śmiało, dajcie mi znać, czy taka forma testu Wam się podoba, bo łączenie, tak jak wcześniej, testu i podróży trochę nie ma sensu, dlatego że nie mogę się skupić na jednej rzeczy do końca. Do zobaczenia, najlepiej w trasie.